Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiaj będzie o diabelskim zamku. Czasy nazistowskich Niemiec. Prawa ręka Hitlera rezyduje na Wawelu Hans Frank i jego żona Brigitte, zwana królową. I tutaj na zachód powstaje zamek. Architekt Adolf Szyszko-Bohusz jest zmuszony do zbudowania letniej rezydencji tzw. Haus Wartenberg. Niezwykle ciekawa historia samego architekta, też Adolfa, powiem wam wkrótce. I zostańcie ze mną. Dziękuję za subskrypcję, polecenia, rekomendacje mojego kanału Tom Guide Krakau. Spójrzcie, nawet drzewa tutaj porosłe są krwistym mchem i droga wiodąca do Zamku Diabelskiego, a ten budyneczek to dla służby tutaj SS, taka Kordegarda, wartownia. O, w ten sposób. Jesteśmy w Przegorzałach. Ruch jest duży samochodowy i zobaczmy, ta droga wiodąca w górę do zamku. Za chwileczkę tam się udamy, do zamku w Przegorzałach. Serpentyny prowadzą do Zamku Diabelskiego i po drodze zobaczcie, nawet stacja transformatorowa, też w tym stylu właśnie III Rzeszy nazistowskich Niemiec. I tu jeszcze widok na ten transformator od strony zachodniej. Historia zaczyna się jeszcze na początku XX wieku, kiedy do Krakowa przybywa Adolf Szyszko-Bohusz, wzięty architekt, konserwator Zamku Królewskiego na Wawelu. I tam dokonuje odkrycia rotundy Feliksa Jedaukta, starej romańskiej rotundy. I w latach 20. postanawia wybudować sobie dom mieszkalny, można powiedzieć takie palacjo, czyli taki właśnie własny pałac w stylu właśnie dawnej wieży mieszkalnej. Zobaczcie, tuż za mną, tu najpierw w latach 20. XX wieku był dom mieszkalny Adolfa Szyszko-Bohusza, słynnego architekta Krakowa, głównego restauratora Zamku Wawelskiego. Tu widzimy herb Adolfa Szyszko-Bohusza, Odyniec. Była to potocznie określana też nazwa baszty na szczycie skały. Willa własna architekta od herbu rodowego. Adolf Szyszko-Bohusz przybywa w 1916 roku do Krakowa i zakupuje od klasztoru Kamedułów na Bielanach rozległą 9-hektarową parcelę na szczycie podkrakowskich Przegorzał, w malowniczej okolicy sąsiadującej z brzegiem Wisły. Postanowił zrealizować serię podmiejskich willi i stworzyć kolonię intelektualno-artystyczną. Realizację swoich zamierzeń rozpoczął już na początku lat 20. Gośćmi tej baszty był prezydent Mościcki i inni ważni atasze ówczesnego okresu międzywojennego. Jestem na dnie basenu. Może tutaj kąpał się sam Adolf Szyszko-Bohusz, bo dzieci nazistowskiego gubernatora Hansa Franka. Zobaczmy, to jest dno basenu, wcześniej willi Adolfa Szyszko-Bohusza. Co się działo w czasie okupacji niemieckiej, zaraz wam to powiem. O, psiakość, potknęłem się o część żeliwnej nazistowskiej nogi od stołu może. Ten element, który się potknąłem, pachnie jakąś dawną III Rzeszą. Zostawiam to. Spójrzcie, Niemcy nie zdążyli zrealizować budowy kolejki linowej do zameczku z Doliny Wisły. Widać na stromym klifie usytuowany zameczek, zwany przez Polaków Belwederem, ale ta nazwa odnosiła się do willi Adolfa Szyszko-Bohusza. Niemcy obok zbudowany zamek nazywali Schloss Wartenberg, czyli zamek Strażnica. Budynek nie został ukończony. Został przeznaczony na luksusowe sanatorium dla lotników Luftwaffe, bądź właśnie ten szpital.
Po zajęciu Krakowa przez nazistowskie Niemcy prawa ręka Hitlera dr Hans Frank został generalnym gubernatorem nowej stolicy, tzw. kolonii generalnego gubernatorstwa. Kraków miał być stolicą nowej podbojów na wschodzie nazistowskich Niemiec. I tutaj w Krakowie wzięty konserwator, architekt Adolf Szyszko-Bochusz został zmuszony do zaprojektowania nowego zamku, letniej rezydencji Hansa Franka, tak zwany Haus Wartenberg. W końcu ten zamek został przekazany gubernatorowi dystryktu, czyli staroście Otto von Wächter. On tam wraz ze swoją żoną zamieszkał. Zobaczmy ten właśnie zamek po lewej, to ten właśnie zamek diabelski. Żona Charlotte była nazywana przez Adolfa Szyszko-Bochusza klępą mecklenburską. Była strasznie drapieżna, studiowała historię, pochodziła z Wiednia i stamtąd wzięła zwyczaj rabowania dzieł sztuki. Świetnie opisała to Magdalena Ogórek w książce Lista Wächtera. Też polecam tą książkę. Zaraz więcej o tym zamku. A teraz zobaczymy ten zamek od strony Doliny Wisły. Tu wygląda tak, jakby to był jakiś bunkier. Początkowy projekt Adolfa Szyszko-Bochusza był bardzo upiększony, taki w jego stylu modernistycznym, ale Hans Frank uznawał to za sztukę zwyrodniałą, żydowską, więc uproszczono ten styl do stylu nadreńskiego. Zamek miał przypominać zamki nadreńskie, po prostu proste w formie, nazistowski styl. Siedzę na klifie skały jurajskiej, tuż nad Doliną Wisły, niczym zamek nadreński. Widzimy w tle Dolinę Wisły i dzisiaj jest świetna pogoda, widać Tatry, 100 km usytuowane na południe od Krakowa, też i zimowa stolica Polski, Zakopane. I teraz najeżdżamy kamerą na klif i zamek, niczym orle gniazdo, usytuowany właśnie na tej stromej skale. I widzimy ten projekt właśnie Szyszko-Bochusza, ta prawa część miała być bardziej właśnie rozbudowana, taka modernistyczna, natomiast zostało to po prostu uproszczone do prostych form i w tle właśnie ten prywatny dom wcześniej Adolfa Szyszko-Bochusza został też przejęty przez Hansa Franka. Tutaj Adolf Szyszko-Bochusz został wywłaszczony oczywiście. I jadąc dalej przez Złote Lasy widzimy Srebrną Górę, ośrodek Kamedulski. O tych mnichach opowiadałem w ostatnim odcinku. Tu się pojawia zajawka z poleceniem ostatniego vloga. I trakt oświęcimski wiodący w kierunku Śląska wzdłuż Doliny Wisły. Którego dzisiaj jest? Dziś jest 19 listopada. I 19 listopada 1943 odwiedził obozy koncentracyjne Heinrich Himmler. Wizytował morderstwa SS popełniane w miejscach na wschodzie. I tutaj również doktora Hansa Franka. I stwierdził, że za dużo zamków ma Hans Frank. Kazał przekazać na potrzeby militarne dla wojska, dla rannych oficerów Wehrmachtu. Czyli zmienił swoją funkcję zamek na szpital Wehrmachtu. Po wojnie Adolf Szyszko-Bochusz już nigdy nie odzyskał swojego zameczku. Został wywłaszczony i wkrótce, 3 lata po wojnie, zmarł. Taki tragiczny koniec wielkiego architekta. A co się stało tutaj? Jakiś czas był tu Instytut Leśny, potem już Instytut Studiów Polonijnych. Obecnie jest to własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy tutaj też Hotel Wolski. W tym momencie wszystko jest tutaj w remoncie, zamknięte na 4 spusty. Taki rzut oka, ale zostańcie ze mną, ponieważ zagłębimy się w Krakowie w parę ciekawych miejsc, które zrobił Adolf Szyszko-Bochusz, jego wielkie dzieła architektoniczne w Krakowie. Zobaczymy jeszcze w drugiej części vlogu i coś bardzo nietypowego. Także zostańcie ze mną, zagłębiamy się w Kraków.